Myślałem, że będziesz to ostrzyć na babce. Na babce? A wiesz, o czym mówię? Wiem, o czym mówisz, ale nie mamy babki. Ale bo Ale wiem. na babce co się ostrzy? Kosę. Kosę. No No, właśnie. To wiem. Dzień dobry, witajcie na kanale Dookoła Nas. Ja na imię mam Mirek, a tam za mną mam nadzieję, że widać Beata. Beatka, o czym będziesz mówiła w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku powiem o sośnie drobnokwiatowej. No i nasuwa się pytanie, czy sosna ma kwiaty? No widzisz, no wbrew pozorom ma. Ale kiedyś pani w sklepie ogrodniczym zarzuciła ci właśnie, że sosna, jak to, sosna kwiaty? Sosna przecież nie ma kwiatów, co pani Tak, opowiada? ona się popatrzyła na mnie jak po prostu na wariata. I zrobiła mi wykład, krótki, ale zrobiła mi wykład właśnie na temat sosny, że to jest drzewo i nie ma kwiatów. Nie ma. No ale ja też nie przypuszczałbym, powiem szczerze, że sosna ma kwiaty. No ale dobrze. No bo ona nie ma takich kwiatów, jak właśnie człowiekowi by się wydawało, że Traktor jedzie, zaraz zagłuszy. Kochani, widzimy się, u nas już jest wieczór, a więc widzimy się jutro rano. I będzie coś na temat sosny drobnokwiatowej. Witajcie kochani kolejnego dnia. Przywitało nas piękne słońce o poranku. Trochę wieje, ale jest super. Ireneusz jest z boku domku. Robi rozkminy. Pójdziemy, zobaczymy, nad czym tak duma. Idziemy do Ireneusza. Po drodze zahaczymy o jodłę przy domu. Ma się świetnie i dobrze. Rośnij, kochana, rośnij. Tutaj hortensja ogrodowa. Jak na upały też ma się świetnie. Ma piękne liście, superanckie. No tu podał Ireneusz. Wajchę przełóż. Słuchajcie, Ireneuszu. strasznie dzisiaj wieje i przepraszamy Was, bo dźwięk będzie trochę kiepski w dzisiejszym odcinku, ponieważ szumem drzewa, a to bardzo się nakłada na nasz głos. Także to tyle a propos dźwięku. A ja tak się zastanawiam, czy malować dalej, bo chyba 2 tygodnie temu pomalowaliśmy tą część. A teraz chcielibyśmy pomalować dalszą część, no bo tak głupio by było zostawić to, nie? No głupio, no. Tylko że trzeba by było to drewno przenieść tutaj. Czyli co to by było? W jakimś stopniu? Głupiego robota. No ale nie, no nie głupiego, no. No trochę tak, no poniekąd trochę tak, no bo przenoszenia z miejsca na miejsce, no ale przecież jeżeli to drzewo będzie stało właśnie w tym miejscu, to nie pomalujemy tej części. No tak, a boimy się, że jak zostawimy to do przyszłego roku, to jednak odcień tego impregnatu już się trochę zmieni. Może nie aż tak bardzo, no ale w ogóle dobrze by było zrobić to teraz, ale dzisiaj? Chcecie? Nie, awaria jest. Ja idę po leżaki, rozkładamy leżaki i posiedzimy sobie na słoneczku, poopalamy się. Co ty o tym sądzisz? Nie można się opalać. Bo słońce jest szkodliwe? Bardzo. To tak chwilę, wiesz, połapiemy witaminę D3. Dobrze. A słońcu powiemy, żeby nie opalało. Dobra, Dobra? dobra, jestem nawet za. To co? To idziemy się opalać. Możemy. No to okej. W dzisiejszym odcinku kilka słów na temat sosny drobnokwiatowej, która jest rośliną z orientalną duszą. Pochodzi z Japonii i Półwyspu Koreańskiego, gdzie porasta zbocza gór. Właśnie jej górskie pochodzenie wpływa na to, że jest odporna na mróz i można ją sadzić praktycznie na terenie całego kraju. Ale niestety nie jest częstym gościem naszych ogrodów. A szkoda, bo ma wiele zalet. Jest niewielkich rozmiarów, rośnie powoli,
dorasta do 4-5 metrów wysokości. Dzięki temu nadaje się idealnie do małych ogrodów. Na początku rośnie dosyć szybko, ale z czasem zwalnia. Charakteryzuje się najczęściej pokrojem nieregularnym, tak jak właśnie tutaj ten nasz egzemplarz, który moim zdaniem jest bardzo ładny. Główną ozdobę sosny drobnokwiatowej stanowią igły, drobne, miękkie w dotyku. W zależności od odmiany mogą posiadać przebarwienia lub też mieć skręconą postać. Dekoracje stanowią również szyszki, które pokazują się już nawet na młodych egzemplarzach. I tutaj właśnie też już mamy sporo szyszek. One przez dłuższy czas pozostają właśnie na drzewie. Najlepiej rośnie na glebach umiarkowanie wilgotnych, lekko kwaśnych lub też obojętnych. Korona sosny drobnokwiatowej jest nieregularna i luźna. I może na chwilę obecną byłoby na tyle. Oczywiście do sosny drobnokwiatowej wrócimy i proszę, abyście zostali z nami. Jak tam, Beatka, widzę, że jałowiec obrabiasz? Tak, tak. No. Tylko, że już mam tak tępe nożyce, że trzeba je naostrzyć, bo to bardziej ten jałowiec jest szarpany, nie cięty. O, Więc- takie porządne nożyce. No ale wszystko się wstępi, no nie ma... Na wszystko przychodzi kiedyś pora, no. Trzeba je oczyścić i naostrzyć. Mam patencik nawet na to, To znaczy? na naostrzenie ich. Metodą babsko-domową. Jak to? O kamień? Nie, nie, o kamień nie. Mam ostrzałkę taką fajną do noży i jak się oczyści papierkiem ściernym delikatnie, to powinno pójść. Popróbujemy. Myślałem, że będziesz to ostrzyć na babce. Na babce. A wiesz, o czym mówię? Wiem, o czym mówisz, ale nie mamy babki. Ale bo Ale wiem. na babce co się ostrzy? Kosę. Kosę. No No, właśnie. To wiem. Ale ten jałowiec on już ledwo kipiał, ale widzę, że on się, że tak powiem, Nie, odrodził na nowo. Tak, on jest w ogóle, wiesz, to jest właśnie to. On jest bez porównania, to co było, bez porównania. Ja myślałam, że będzie już po nim, No ale jak widzisz. ale na szczęście nie, bo bardzo by mi go było żal, bardzo, bo on jest bardzo ładny. I No. on jest tu od początku, No on był przed nami, on zanim my... przed nami, Tak. tak, dokładnie, bo twoja siostra go miała. Tak. Więc To on już jeszcze jest, tego domku nie było. on już jest leciwy. No ale nie Ładnie. ale no, ładnie. starszy od nas nie jest. Nie, my to jesteśmy dinozaury, to co ty? A tutaj nic nie ma starszego od nas. Nie ma. Te wszystkie drzewa to są młodsze od nas. No. To co to znaczy, że my już tacy starzy? No dinozaury, no. Ale duchem młodzi. 18. No. Wiesz co, ale pamiętasz jeszcze na wiosnę, jak chorowała kosodrzewina? No, To też już nie chyba, pamiętać. też już, Ale że tak powiem, chodź jeszcze, pokażesz. Bukszpana mącznego, bo jeszcze nawet wiatr nie zwiał tej mąki z niego. pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiliśmy na temat właśnie ćmy bukszpanowej. Tak. Beata opowiadała. I tutaj, no, zaatakowała dosyć mocno ćma, zresztą co widać efekty jej działania. Ale mam nadzieję, że się uratuje bukszpan. Ale to pokazuje, jak długo deszcz nie padał. Tak. Mąka się utrzymuje cały czas. Także nie padał. A chodź zobaczymy, Beatka, kosodrzewinę. Proszę bardzo. Idziemy. O, już przed nami widać kosodrzewinę. Nie, no, Proszę ona jest bardzo. teraz piękna w porównaniu z tym. No jeszcze jej trochę daleko do tego stanu, jaki Nie, był mówię na, w porównaniu z tym, co było. porównując z tym, co było na przykład w ubiegłym roku. No nawet w tym jeszcze przecież była chora. No tak, no zdecydowanie w tym chorowała. Nie, 3 ale- miesiące temu była już słabiutka, myśleliśmy, że padnie, ale daje radę. Z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Bardzo. Zresztą Jeszcze- w ogóle iglaki nam w tym roku chorowały. Jeszcze coś pokażemy?
Nic już nie pokażemy tutaj. Pokażemy. O, masz. Tutaj zapraszam. Tutaj. Tada! O, jakie No ładne. proszę bardzo, O, jakie ładne. proszę bardzo. Zobaczcie. Kto nam powie, co to jest? Zobaczcie. No, co to zobaczcie, jest? Zobaczcie, co odwalił. Odwalił, bo jest tam. Ale mówimy o nie kielichowy, zaraz zapomniałem. Milin. O, Milin, brawo dla ciebie. kochanie, rośnie wszędzie. Tak, wszędzie. Także dosłownie wszędzie. pamiętajcie, jak sadzicie milin, to pamiętajcie, że sadzicie go tu, a później się okazuje, że jest tu. I to jest cały czas ten sam. No, ale no nie, no tutaj to po prostu zgłupiał do reszty. Dobrze mu w tym No miejscu. dobrze, ale ja go tu nie chcę. No to trzeba go ciachnąć. Trzeba. Wracając do sosny drobnokwiatowej. Jej wymagania glebowe i wilgotnościowe są niewielkie. Lubi miejsca nasłonecznione, natomiast w miejscach półcienistych i cienistych będzie po prostu słabiej rosła. Jest odporna na choroby i na szkodniki. Sosna drobnokwiatowa nie sprawia praktycznie problemów. Jeśli choruje, to przeważnie albo z braku słońca, albo nadmiernego podlewania. Dobrze znosi cięcie, jest świetnym materiałem do tworzenia bonsai. Jest wiele odmian sosny drobnokwiatowej, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tak jak powiedziałam wcześniej, nadaje się do nawet tych małych ogródków. Polecam, bo jest piękna i nietuzinkowa. A teraz a propos naszej sosny, jak długo ją mamy? Około 10 lat. No chyba tak Dobrze mniej mówię? więcej. A pamiętasz, jaka była na wielkość wtedy, kiedy ją kupiliśmy? Myślę, że gdzieś taka. To około metra. Myślę, że taka. I w ogóle nie stanowi żadnych problemów, prawda? Nic się z nią nie dzieje Nie. przez ten czas, od momentu, kiedy ją posadziliśmy. To ja nie przypominam sobie, żeby chociaż raz chorowała. Nie chorowała nigdy i my jej ani nie podlewamy. No Deszcz ją ewentualnie podlewa. Yy, Kompost tylko podsypujemy pod nią. To I pod chyba wszystko podsypujemy. ze dwa razy dostała tylko nawozu, prawda? I tak to nic nie robimy z nią kompletnie. Także gorąco polecamy, kupcie sobie sosnę drobnokwiatową. Bo są przepiękne. Idziemy do Beaty, bo ona chce nam coś zaprezentować, pokazać Bardziej ciekawostki. pokazać, no tak, ciekawostkę. Mówiliśmy na którymś filmie o tej jodle szlachetnej i pokazywaliśmy te ogromne szyszki, które ona miała. Były przepiękne. I mówiłam właśnie o tym, że te szyszki pod koniec sezonu będą się rozsypywały. O i proszę, zobaczcie jak się sypią. No zobaczcie Bo jak wiatr się wieje sypią. i się sypią. Same No, się sypią, patrzcie jak się sypią. I zostaje trzpień, na którym one się trzymają. ale to były olbrzymie szyszki, prawda? Olbrzymie i były ciężkie. A A pokaż. teraz wszystko jest wyschnięte. O, zobaczcie, na te nasiona. I one są takie lekko kłujące na końcach. Takie mają ząbki. No, super, A piękna. powiesz pewną nazwę, jak ta jodła się nazywa? Jodła szlachetna Glauka. Bardzo ją lubisz. Bardzo, bardzo, bo dla mnie ona jest przepiękna. Jest taka niestandardowa, nietuzinkowa. Majestatyczna. Czy ja wiem? Palnąłem? Nie, no nie to, że palnąłeś, ale wydaje mi się, że bardziej majestatyczna jest choina kanadyjska. To takie ten rozciapiżeniec, co ja nazywam. Ale obydwie są przepiękne. Ta choina kanadyjska też jest piękna, ale ta jest... Ale my kilka odcinków wstecz mówiliśmy coś na temat tej jodły. Wróć, może to bardziej ty mówiłaś na temat tej jodły i pokazywaliśmy, jak te szyszki wyglądały w całości, jakie były wielkie, olbrzymie. Jak znajdę jeszcze ten fragment filmu, to teraz właśnie pokażę. Jak nie, to nie. I one były ciężkie, bardzo ciężkie, takie aż... No zresztą tu nawet aż wygięło się ten trzpień. Jeszcze jest wygięty. Ja pokażę Super. tą jodłę w całości. A już pewnie widzieliście, kochani, Nie raz? nie raz, bo my tutaj
Chodziliśmy Chyba, po... że ktoś jest na kanale po raz pierwszy. To, tak, to oczywiście zachęcamy żeby się cofnąć do poprzednich odcinków. Pokażę się ja, pani dzisiaj na czarno. Ja chciałem powiedzieć, że ja cały na biało, ale nie zupełnie. Nie. A ja się elegancko ubrałam do filmu. W Polsce bądź występuje. A umalowałaś się troszeczkę, tak też? Przepraszam, dzisiaj nie. Aha. Morciacha dzisiaj ma wolne. Kochani, to w tych oto okolicznościach przy Jodle kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie po sobie jakiś ślad, napiszcie komentarz, zostawcie lajka. No i ci, którzy nie subskrybowali, prosimy o subskrypcję. I widzimy się, W niedzielę o godzinie 10. jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak jest. No i co na koniec? Trzymajcie się. I dbajcie o siebie i serduszka.